Cześć. Po pierwsze, wybaczcie za tego bajta z rana. To znaczy, nie do końca bajta, bo ja wiem, tylko że nie mogę powiedzieć. Więc to wideo było trochę... Jakie? Więc to wideo było takie, żeby was trochę podrażnić, trochę rozbudzić wyobraźnię o przyszłej kolaboracji State of Survival. A teraz przejdźmy do głównego tematu dzisiejszego wideo. Wydarzenie Nexus w grze State of Survival jest jednym z najbardziej emocjonujących momentów dla graczy. To wyzwanie strategiczne, które wymaga nie tylko zręczności, ale także precyzyjnego planowania i koordynacji zespołowej. Dzień 5 jest bez wątpienia najważniejszym etapem tego wydarzenia, a jego wynik może zadecydować o końcowym zwycięstwie lub porażce. Głównym celem na dzień 5 jest utrzymanie punktów kontrolnych. Im więcej, tym lepiej dla Twojego sojuszu. Te punkty są kluczowe dla dalszej strategii, ponieważ jutro zostaną wyłączone, co oznacza, że drużyny będą mogły walczyć tylko na obszarze, na którym się znajdują. Jeśli uda się utrzymać te punkty, zapewnią one strategiczną przewagę na następne dni. Drugim kluczowym celem jest przejęcie miasta 7 poziomu. Jest to strategicznie ważny punkt, który może przesądzić o dalszym przebiegu wydarzenia. Miasto 7 poziomu oferuje nie tylko lepsze zasoby i premie, ale również strategiczne położenie, które umożliwia kontrolowanie ruchów przeciwników i efektywne planowanie ataków. Aby osiągnąć te cele, konieczne jest precyzyjne zaplanowanie działań. Utrzymanie punktów kontrolnych wymaga stałej obecności silnych graczy i obrony. Drużyna musi być gotowa do szybkiego reagowania na ataki przeciwników, a także do efektywnego zarządzania zasobami biokapsli i jednostkami oddziałów. Jednym z kluczowych elementów strategii jest odcięcie przeciwników od środka, przejmując ich punkty kontrolne numer 2. Jeśli uda się to osiągnąć, przeciwnicy nie będą mogli pojawić się na Nexusie, co da Wam ogromną przewagę. Oznacza to, że miasta 7 poziomu będą dostępne tylko dla Waszej drużyny, co zapewni nie tylko zasoby, ale także strategiczną kontrolę nad obszarem. Aby zrealizować tę strategię, konieczne jest podzielenie zespołu na kilka grup operacyjnych. Jedna grupa powinna skupić się na obronie punktów kontrolnych, zapewniając stałą obecność i szybkie reagowanie na ataki. Druga grupa powinna być odpowiedzialna za atak na punkty kontrolne przeciwników, co umożliwi odcięcie ich od Nexusa. Komunikacja między członkami zespołu jest kluczowa. Szybkie przekazywanie informacji o ruchach przeciwników, statusie punktów kontrolnych oraz potrzebach wsparcia może przesądzić o sukcesie lub porażce. Warto również wykorzystać zasoby gry, takie jak bonusy ze wcześniej zdobytych miast czy specjalne jednostki, czyli stakować behemoty, które mogą dać przewagę w kluczowych momentach. Utrzymanie punktów kontrolnych i przejęcie miast numer 7 nie kończy strategii na dzień 5. Kluczowe jest przygotowanie się na dzień jutrzejszy, kiedy punkty kontrolne zostaną wyłączone. Warto zatem skupić się na zebraniu jak największej ilości zasobów i wzmocnieniu obrony, aby być gotowym na dalsze etapy wydarzenia. Drużyny powinny również analizować ruchy przeciwników i przewidywać ich kolejne kroki. Przygotowanie się na możliwe ataki i odpowiednie rozmieszczenie jednostek obronnych może zapewnić dodatkową przewagę. Warto również rozważyć wykorzystanie sojuszy z innymi drużynami, jeżeli nie jesteście zbyt silni, które mogą pomóc w obronie kluczowych punktów. Wzajemna pomoc to coś, co rzadko widuje się w State of Survival, a szkoda. Podsumowując, dzień 5 w wydarzeniu Nexus w State of Survival to kluczowy moment, który wymaga precyzyjnej strategii i doskonałej koordynacji zespołowej. Utrzymanie wrogich punktów kontrolnych oraz przejęcie miast 7 poziomu są głównymi celami, które mogą przesądzić o końcowym zwycięstwie. Kluczowe jest również odcięcie przeciwników od środka, co zapewni dodatkową przewagę. Efektywna realizacja tych celów wymaga podziału zespołu na grupy operacyjne, stałej komunikacji i szybkiego reagowania na ruchy przeciwników. Idealnym byłoby granie z pomocą komunikatorów głosowych lub rozpisanie planu odpowiednio wcześniej, aby każdy gracz, niezależnie od strefy czasowej, mógł się z tym zaznajomić. Przygotowanie na dzień jutrzejszy, kiedy punkty kontrolne zostaną wyłączone, jest równie ważne, dlatego warto skupić się na zebraniu zasobów i wzmocnieniu obrony. Wydarzenie Nexus to test dla każdego sojuszu, ale dobrze zaplanowana strategia i efektywna współpraca mogą zapewnić sukces.
Pamiętajcie, że każdy ruch ma znaczenie, a dobrze zaplanowane działania mogą przynieść zwycięstwo w tej emocjonującej bitwie.